Fotografia krajobrazowa wielu z Was kojarzy się głównie z epickimi widokami, z górami, jeziorami, pokrzywionymi dębami, no ale obowiązkowo z epickimi wschodami lub zachodami słońca. Oczywiście podpisuję się po tym obiema rękoma. Takie widoki, takie zdjęcia sprzedają się najlepiej, to znaczy zyskują największe zasięgi, największą ilość polubień, ale myślę, że nie jest to najważniejsze w mojej fotografii krajobrazowej. Moja fotografia krajobrazowa jest czymś innym. Nie jest to walka o lajki, nie jest to walka o pochlebstwa i o poklepywanie po ramieniu. Dopiero gdy wyprowadziłem się z dużego miasta, zobaczyłem zmiany. Zobaczyłem nieuchronne zmiany, które odbywają się na co dzień. W mieście tego nie widać. Jeden budynek więcej lub mniej, nikt tego nawet nie zauważy, ale w takich zwykłych miejscach jak to miejsce, takie zmiany są najbardziej widoczne, najbardziej spektakularne. Każdy brak drzewa to wielka strata. Taką stratą jest zanikający krajobraz. Dzisiaj jest to zwykłe pole rzepaku, ale za rok może to być farma fotowoltaiki, a zamiast tego nudnego, przereklamowanego rzepaku znajdziemy tutaj panele słoneczne. Większość ludzi będzie tędy przejeżdżać i nawet nie zastanawiają się nad tym, co stracili. Inni bardziej świadomi będą tylko wspominać. A ja takie miejsce uwieczniam. Dzięki mnie to pole, zwykłe pole z rzepaku staje się nieśmiertelne. To zdjęcie jest dla mnie bardzo ważne. Ten widok jest nagrodą za 2 strome podjazdy i zapowiedzią ostatniego, najbardziej męczącego podjazdu. Patrząc w dal, tam gdzie sięga wzrok, daleko wzdłuż polnej drogi znajduje się kapliczka. Malownicza, fajna kapliczka. Kręciłem już tam kiedyś film i postaram się Wam dać link do tego filmu. Dzisiejszy film nie jest o polach rzepaku, dlatego ruszam dalej. Chciałbym pokazać Wam coś naprawdę spektakularnego. Niestety jadąc w moje wyznaczone miejsce napotkałem kolejne pole rzepaku. No i tak jak możecie się domyśleć, nie mogłem się powstrzymać, musiałem zatrzymać samochód i zrobić kilka zdjęć. Nie ma co kombinować, w ruch poszła 85 i statyw chyba bardziej dla zabawy. Okej, mówiłem, że to nie ma być film o rzepaku, a jak widać 2 zdjęcia to są już pełne żółtych kolorów, więc zdradzę Wam, gdzie się udaje. Jedziemy w tajemnicze miejsce. No dobra, nie tajemnicze miejsce, ale dobrze jakbyście sobie odwiedzili film, który powstał z tego miejsca, do którego jedziemy, a mianowicie jadę na zwiat fotograficzny. Chcę zobaczyć konwalie, w jakim stanie są konwalie, czy już warto je fotografować, a może jeszcze troszeczkę poczekać. Plan jest taki, że nie mam zamiaru zostać tam dłużej. Na wszelki wypadek wziąłem ze sobą kilka lamp błyskowych. Nie ma co ukrywać, nie spodziewam się tam żadnego spektakularnego zachodu słońca, spektakularnych kolorów, no bo sprawdziłem przecież prognozę pogody, więc wiem, że nie może się nic wydarzyć takiego. No i konwalie muszą poczekać jeszcze tydzień. W sumie mogłem się tego spodziewać, ponieważ konwalie kwitną równo na moje urodziny, no ale naiwnie myślałem, że coś uda się ugrać tym razem. A tak naprawdę urodziny mam jutro, ale prezent możecie zostawić mi już teraz.
Wystarczy, że dacie mi łapkę w górę i napiszecie miły komentarz pod tym filmem. No a ja, korzystając z okazji, że jednak tutaj jestem, dotarłem, no to zrobię jedno zdjęcie, a może dwa. Nie oczekuję spektakularnego zachodu słońca, wystarczą mi takie warunki jak dzisiaj. A tak szczerze to chciałbym się ewakuować najszybciej z tego miejsca, jak tylko to możliwe, bo zostałem już zjedzony całkowicie przez te komary. Ponownie 85, ale bez statywu, bo warunki są takie se. No i jednak postanowiłem, że zostanę dłużej troszeczkę w tym miejscu, ale nie ze względu na zdjęcia, bo po pierwsze zdjęć z tego miejsca już mam kilka, a po drugie dzisiejsze warunki, umówmy się, dzisiaj się nie ma prawa nic wydarzyć. A mnie, a dokładnie moje ucho przyciągnęły te melodie. Słyszycie tutaj żaby, świerszcze i jakieś buczenie nie wiadomo jakie. To wszystko układa się w fenomenalną muzykę. No i ja postanowiłem, że to nagram. No bo nie wiem, czy wiecie, ale oprócz kolekcjonowania zdjęć, lubię kolekcjonować odgłosy miejsc, w których się obracam, w których jestem. To jest dla mnie bardzo ważne. Odgłosy, muzyka w moich filmach chciałbym, żeby była na równi traktowana z obrazem. Dzięki takiej mieszance, czyli z jednej strony doznania słuchowe, z drugiej strony doznania wzrokowe, mogą was teleportować wprost do mnie, obok mojego plecaka. I dzięki temu mam nadzieję, że macie wrażenie, że stoicie tutaj obok mnie i wspólnie sobie fotografujemy. Robimy sobie taki spęd fotograficzny. Jednym z założeń dzisiejszego dnia miało być to, że polubię się ponownie z szerokim kątem. Niepostrzeżenie zmieniłem w międzyczasie obiektyw z 85 na nieśmiertelnego Tamrona 17-28. Pewnie mogliście zwrócić uwagę na fakt, że statyw mam już wypoziomowany. Ten statyw jest już w rodzinie 2 lata i nie jest to żadna reklama. Ten statyw to jest prezent urodzinowy od mojej kochanej małżonki. Oj, ciekaw jestem, czy moja kochana żona popełniłaby drugi raz ten sam błąd, wiedząc jak to wszystko się skończy, jak potoczą się losy. Moje i tego statywu. I nie wymienię tutaj nazwy producenta, bo ta firma chyba mnie nie lubi. Bo gdyby mnie lubiła, to by mi wysłała drugi taki statyw. No ale że tego nie zrobiła, no to ja muszę reklamować statywy marki K&F. Pamiętajcie, statywy marki K&F to najlepsze statywy fotograficzne na świecie. No a tak poważnie to potrzebuję drugiego żółwia do nagrywania filmów. No bo strach to wszystko trzymać na takim lichym K&F-ie. A z tym niewymienianiem marki to też jest żart, bo zawsze pod każdym moim filmem zamieszczam pełną listę sprzętu, jakiego używałem w danym filmie i ogólnie jaki rekomenduję. No ale jakoś sobie radzę, muszę porywać za każdym razem jakiegoś operatora. No później zmuszam go, żeby trzymał aparat prosto. Pewnie zwróciliście też uwagę na to, że płytka do panoram już jest zamontowana. O płytce do panoram był już film i podaję wam linka, żebyście mogli sobie wejść i odświeżyć pamięć. A skoro jest płytka do panoram, to możecie się spodziewać jednego. Płytka do panoram jest jak jaskółka i zwiastuje super warunki. No bo właśnie przegadaliśmy najlepszy zachód słońca, jaki widziałem.
Na takiej sesji, po takich zdjęciach i na takich warunkach nie ma się co dziwić, że akumulatorki są na wyczerpaniu. Żeby była jasność, żadne HDR-y tego dnia nie powstały, a kluczem do sukcesu jest tutaj mediana. Opowiadałem wam już o tym przy okazji sesji na dębach rogalińskich. Komary przestały mnie już kąsać, to chyba przez to, że wyssały ze mnie całą krew. Przerzuciły się za to na aparatę i wysysały chyba całą moc z akumulatorków. I może to jest właśnie ta przyczyna? Dajcie znać w komentarzu o jakimś niezawodnym środku na komary, ale błagam, nie linkujcie mi sketchu Monty Pythona pod tytułem Polowanie na najgroźniejsze zwierzę na świecie. I żeby była jasność, operator mojej kamery nie wrócił do domu z powodu pogryzienia przez komary i krzywy kadr nie ma z tym nic wspólnego. A jeśli jesteście ciekawi, czy mój nowy operator wróci do domu, to znaczy, czy prosto trzymał kamerę, dowiecie się o tym w następnym odcinku. Pamiętajcie o tym, aby nie subskrybować tego kanału, jeśli nie zamierzacie oglądać moich filmów. A jeśli nie czujesz się botem z YouTube'a, to zostaw łapkę w górę i komentarz pod tym filmem. Jestem bardzo ciekaw statystyk, ilu z was to boty. Nie widzę. Ja powiem ci, ja nic nie widziałem, no. Żeby coś dymiło. Nic nie widzę. A jeśli jesteście ciekawi, czy mój nowy operator wróci do domu,